No to taki mały program, no mały, średni program naszego klienta. No to pokażę w szybszej interpolacji, dlatego że za długo będzie to trwało. A zaraz wam pokażę, jak to dokładnie wygląda w realu. No, jedyną trudnością tak naprawdę było to, że gabaryty samego oprzyrządowania i samego detalu tego stołu, który będziemy spawać. No, ten robot nie ma tej siódmej osi, tego tak zwanego traku, po którym może się poruszać. Jest umiejscowiony tylko w jednym miejscu i miałem bardzo dużo limitów. No ale jeżeli zaplanuje się, koniec. Dobrze program, to można zrobić dużo. Okay. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda wszystko w realu. No i oto mamy to wszystko w realu. To jest nasz produkt. Będzie to stół. Będziemy spawać tą metodą TIG. No zobaczymy. No te zatrzymania to oczywiście flow gazu. Musimy dmuchnąć przed i po. A do spoina była odpowiednio zgazowana. Tak samo po spawie też jakiś czas, bodajże ponad sekundkę jeszcze tam nam dmucha, żeby ochłodzić spoinę. Też jest to materiał ze stali czarnej. Jakość tego spawu też nie wychodzi tak perfekcyjnie jak na RBS-ie. No mam na myśli złoty kolor. Oczywiście do tego zawsze dążę. Srebrny lub złoty kolor to jest zawsze to, co chcę widzieć. No ale wiadomo, nie zawsze mamy możliwość, żeby materiał był w 100% czysty. W spawaniu metodą TIG musimy pamiętać o tym, żeby nasze przyrządy były naprawdę bardzo, ale to bardzo precyzyjne.
no nie możemy mieć żadnych luzów tak naprawdę. Wszędzie musi być wszystko dociśnięte. Roboty mają naprawdę bardzo dużo możliwości i moim zdaniem większość problemów wynika przez złe oprzyrządowanie. No i oczywiście wiedza spawalnicza też tutaj odgrywa wielką rolę. Nie ukrywajmy, że biorąc kogoś z innego działu, przyszkoląc go w programowaniu, bo tego nauczyć się może tak naprawdę każdy, no to jednak później pisząc programy popełnia się takie no naprawdę szkolne błędy, tak jak ja to nazywam. No tutaj jak widzimy jest naprawdę spory i nie ma możliwości obrotu 160 stopni. Dlatego też sprawiało to troszkę problemów przy programowaniu. No ale nie był to jakiś naprawdę dla mnie duży problem, ponieważ znam już możliwości tego robota. No i też mam jakoś tam wyobraźnię 3D i widzę te ruchy, jakie mogę wykonać, a jakie nie za bardzo. No wiadomo, na szczęście zawsze mam tutaj ostrzeżenia na temat limitów, także no jeżeli się zbliżam do tego limitu lub go przekroczę, także mam ostrzeżenie. Chociaż nie zawsze robot może Cię ostrzec w takiej sytuacji, dlatego zawsze wszystko trzeba przetestować wcześniej w test mode, polecić sekwencja po sekwencji, blok po bloku, zobaczyć co się dzieje, jak pracuje. Tak naprawdę to wszystko co widzimy programując offline w 100% nie odzwierciedla tego co dzieje się w realu, także naprawdę wszystko trzeba sprawdzić, wszystko, bo to może być szybkość na przykład ruchu. Przykładowo u siebie na software'ze ustawię wszystko na 100%, tak, a no tutaj jednak robiąc mi jakiś skomplikowany ruch może dojść do awarii jakiegoś silnika, dlatego że to wszystko za szybko będzie się działo, za wszystkie te przekładnie, silniki, motory. Mogą nie podołać. No tutaj i tak ustawiłem już na tyle co mogę. Mógłbym szybciej, ale też boję się o moje maleństwo. No a tak na poważnie, nie, też nie ma co przesadzać. Tutaj też wiadomo, że w robocie chodzi o to, żeby produkcja była jak najszybsza. No ale też jeżeli chodzi o metodę TIF, no to wiadomo jak to jest i naprawdę my też chcemy iść w jakość, a wiadomo jak to idzie, szybkość z jakością w parze.
Też trzeba pamiętać o tym, że każdy produkt jest specyficzny, naprawdę każdy. Dlatego tak jak mówię, dla nas bardzo ważne jest oprzyrządowanie robota. Sami je oczywiście wykonujemy, projektujemy i wykonujemy. Mamy bardzo fajny system, model pracy. No już ilość przyrządów naprawdę idzie w setki, także czy chodzi o małe produkty, czy o duże, każdy jest specyficzny. Niektórym się wydaje, że mały produkt nie będzie a nie, myślałem, że nie będzie nam sprowadzał żadnych problemów, ale to jest nieprawda. Też tak muszę się trochę skupić na tym, co robi robot i na nagrywaniu jednocześnie. Dlatego czasami się zacinam, bo... O tak. Super. O, super. Też to miałem problem w tym jednym ruchu. Trochę też gdzieś to musiało podchodzić pod limit i mi czasami po prostu serwo wyłączało. No, ale widać, że wszystko jest jednak w porządku. No to jest pierwsza sztuka, to na pewno będzie do poprawy gdzieś tam, do jakiejś tam malutkiej kosmetyki, jeżeli chodzi o spawy. Ale to jest normalne. No spawanie TIG-iem na robocie to też nie jest prosta sprawa. Dlatego, że jednak jeżeli spawa się ręcznie, no to kontroluje się wszystko wizualnie, na bieżąco. Jeżeli widzę, że mi podpala, nadtapia, idę szybciej, tak? Dodam więcej drutu. Jeżeli widzę, że już mi brakuje na przykład materiału, tak? No tutaj jednak w robocie to jest wszystko prostoliniowo. Wiadomo, że mogę sobie ustawić, tak, ścieżkę spawowniczą tam jednego spawu z wieloma punktami, z wieloma parametrami. No ale to jednak widzi się dopiero po iluś sztukach, tak, pospawanych. Jeżeli widzimy, że jest jakiś błąd, to wtedy już myślimy, co zrobić dalej. No ale no nie jest to prostą sprawą. Trzeba znaleźć te idealne parametry. Ale jeżeli ktoś już przy tym troszkę robi, no ja na przykład biorę to wszystko z głowy. Mało kiedy mam tak, że muszę coś wyrzucić do kontenera, bo jest spieprzone już. Z reguły zawsze pierwsza, druga sztuka wygląda całkiem dobrze, to wiadomo, do tam małych poprawek, ale nie jest to jakaś tam wielka tragedia. Wiadomo, niektóre rzeczy nie poprawimy, no jeżeli spawamy blachę 0,8 albo 1 mm, no i niechcący gdzieś tam się na wplecie za duży amperaż, albo gdzieś tam no na przykład szybkość, pomylimy się i to nie będą dziesiąte, tylko w całych, no to
no to wtedy możemy tak napalić sporą dziurę i tego już nie poprawimy, bo nie ma sensu tak naprawdę poprawić, lepiej zrobić nowo, bo za dużo przy tym byłoby pracy. Też przygotowanie materiału przed spawaniem, no w TIG-u to jest bardzo ważne, no materiał musi być czysty, musi wszędzie przylegać do siebie dobrze. Też jest trochę problematyczne dla mnie, że nie zawsze mogę użyć szukania elektrodą, tak? Że włącza się sensor i robot po prostu wyszukuje sobie punktów przez dotyk elektrody do materiału lub do przyrządu i wtedy określa, oblicza mi, gdzie ma być miejsce spawane. No i super. Program skończyło. Jestem zadowolony. Wszystko działało jak należy. Bardzo fajnie mi się podoba. O, jest pięknie. O. Super.